Dzień dobry. Zaczynamy naszą wycieczkę od dworca w Cieszynie. Dworzec, a dokładnie centrum przesiadkowe, 2 lata temu ukończone. Wygląda obecnie bardzo pięknie, ale tak naprawdę historia dworca w Cieszynie jest skomplikowana. Po pierwsze, to nie jest główny dworzec. Prawdziwy dworzec przy poważnej arterii komunikacyjnej Bogumin-Koszyce znajduje się po czeskiej stronie. Dworzec w Cieszynie to jest były dworzec na Bobrku w miejscowości pod Cieszynem. Widzimy ten dworzec odnowiony, bardzo dużo pracy włożyli artyści cieszyńscy w ten dworzec, więc wygląda on dość ciekawie. Obok dworca znajduje się Galeria Stella. Cały problem polegał na tym, że przez około 12 lat nie mieliśmy dworca w Cieszynie, ponieważ PKS zbankrutował. Prywatny właściciel kupił plac PKS-u, deklarując, że zrobi dworzec. Przez 12 lat się nic nie działo. Miasto w końcu zrobiło dworzec, korzystając z pieniędzy z Unii Europejskiej, z pieniędzy transgranicznych. Rok po ukończeniu inwestycji dokończyła się budowa Galerii Stella i tak oto mamy tutaj drugie centrum Cieszyna, czyli dworzec i Galerię Stella. Stella to jest piękne słowo, bardzo związane z Cieszynem. Stella to znaczy ktoś, kto jest osadzony w Cieszynie, ktoś, kto mieszka w Cieszynie od wielu lat, ma tradycję pochodzenia z Cieszyna. Jest nawet takie określenie, że cieszyniaków się dzieli na 3 kategorie. Pnioki, albo krzoki, albo ptoki. Ptoki, czyli ktoś, kto niedawno osiedlił się w Cieszynie. Krzok, ktoś, kto pochodzi już z drugiego pokolenia, czyli dzieci osób, które zamieszkały w Cieszynie. I pnioki to są prawdziwi cieszyniacy i oni dopiero zasługują na pojęcie Stella. Jadąc wyżej, po lewej stronie widzimy przepiękny budynek sądu rejonowego. Jest bardzo ciekawa historia. Sąd rejonowy w 1905 roku został oddany w 57. rocznicę wstąpienia na tron cesarza Franciszka Józefa I Habsburga, którego posiadaniu było księstwo cieszyńskie. Jest to przepiękny budynek połączony razem z więzieniem, które jest jeszcze starsze niż budynek sądu. Na 100-lecie swojego istnienia został przepięknie odnowiony. Mijając sąd, wjeżdżamy na górny rynek bądź drewniany rynek. Nazwy pochodzą stąd, że kiedyś pędzono bydło i znajdował się ten rynek w pobliżu wyższej bramy, a potem jak skończono już handlować bydłem w tym miejscu, handlowano drewnem. Dlatego się też nazywa i cieszyniacy często mylą te dwa pojęcia lub używają zamiennie górny rynek bądź drewniany rynek. Teraz ulicą Szersznika wjeżdżamy na rynek, ale przy nazwisku Szersznika zatrzymajmy się na chwileczkę. Szersznik jest to jedna z osób, która bardzo mocno odcisnęła piętno na Cieszynie. Osobowość cieszyńska, jezuita, historyk, pedagog, bibliofil, fundator biblioteki, pionier muzealnictwa. Urodził się w 1747 roku, bardzo dobrze wykształcony, ukończył Uniwersytet w Ołomuńcu, a w 1777 roku zostaje profesorem gimnazjum w Cieszynie. Parę lat później zostaje nadzorcą szkół katolickich w Cieszynie i walczy o wprowadzenie podręczników polskich do szkół. Będziemy mieli z nim jeszcze raz do czynienia później. Będziemy gościć w najstarszym muzeum w Polsce, gdzie będziemy wyjaśniać tajemnicę cieszyńskiej Madonny. A także odpowiem Wam na pytanie, dlaczego przed muzeum stoi Park Pokoju i z czym wiąże się ta nazwa. Widzimy jeden z najpiękniejszych rynków w Polsce, na pewno na Śląsku, wybudowany w stylu barokowo-klasycystycznym i Dom Narodowy, o którym nam opowie najlepiej Adam Cieślar i jego dyrektor. Dzień dobry, Adam Cieślar. Witam Państwa serdecznie. Mam niezwykłą przyjemność bycia dyrektorem Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Dom Narodowy, instytucji, z którą jestem związany od ponad 20 lat. Dom Kultury w Cieszynie mieści się w niezwykłym budynku położonym przy Cieszyńskim Rynku pod numerem 12. Budynek ten został zakupiony ze społecznych zbiórek Polaków mieszkających na Śląsku Cieszyńskim na przełomie XIX i XX wieku. Stał się miejscem, w którym swoją siedzibę znalazły
kluby, stowarzyszenia, restauracje, banki, gdzie miały miejsce imprezy okolicznościowe, odczyty, spektakle teatralne, a wszystko to już na początku XX stulecia. To miejsce skupiało społeczną aktywność mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, mieszkańców polskojęzycznych, bowiem Śląsk Cieszyński leży na skrzyżowaniu kultur, tradycji, religii i narodów. Dom kultury, którym kieruję, nawiązuje w swojej misji właśnie do tradycji domu polskiego, zwanego również domem narodowym. I staramy się na co dzień wspierać przede wszystkim kulturalną społeczność naszego miasta. Staramy się wspierać społeczne inicjatywy, być miejscem, w którym zarówno organizacje pozarządowe, jak i mieszkańcy czują się dobrze, czują się znakomicie i mogą realizować swoje pasje. Oprócz tego, że organizujemy największe w mieście i regionie festiwale, takie jak Festiwal Teatralny na Granicy, już w tej chwili bez granic, jak Święto Trzech Braci, jak Cieszyński Festiwal Jazzowy, współorganizujemy Kino na Granicy. Tych inicjatyw jest mnóstwo i w większości są to imprezy transgraniczne, przygotowywane wspólnie z czeskimi partnerami. To naszą podstawową działalnością są jednak koła zainteresowań, są grupy, sekcje, zajęcia popołudniowe, w których co miesiąc uczestniczy kilkaset osób w różnym wieku. Na parterze Domu Narodowego mieści się Miejska Galeria Sztuki Współczesnej 12. To też niezwykłe miejsce wyremontowane z funduszy unijnych, w którym możecie Państwo zobaczyć ciekawe wystawy twórców współczesnych z Polski i nie tylko. Szanowni Państwo, staramy się być nowoczesną instytucją kultury. Jesteśmy obecni w sieci, również w tych trudnych czasach realizujemy swoje projekty zdalnie. Zapraszamy na wydarzenia, które są transmitowane, które są przygotowywane specjalnie na potrzeby mediów społecznościowych. Zapraszam serdecznie do Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Rynek 12 w Cieszynie. Rynek i ratusz datują się na 1496 rok. Wtedy z polecenia księcia Kazimierza II został wytyczony obecny rynek, na który właśnie wjeżdżamy. Powstał wtedy drewniany ratusz, który po 50 latach w 1552 roku został spalony. Odbudowano go na murowany w 1670 i spłonął w drugim wielkim pożarze Cieszyna w 1720 roku. Odbudowano go po raz kolejny w 1788 roku dzięki właśnie Leopoldowi Szersznikowi, ale już po roku był następny, kolejny, największy pożar Cieszyna i w 1789 roku wszystko spłonęło. Dopiero w 1801 roku odbudowano ratusz i widzimy go taki jak w 1801 roku. Z rynkiem w Cieszynie wiąże się legenda świętego Floriana. Figura świętego Floriana, patrona strażaków, jest wybudowana na rynku po to, by Cieszyn już nie spotkały więcej pożary. Figura, która została wybudowana przez skoczowskiego rzeźbiarza i na rynku w Cieszynie odbywają się wszystkie imprezy masowe. Jest związany z całym życiem kulturalnym Cieszyna. Według wielu historyków XX wiek rozpoczął się wraz z wybuchem I wojny światowej w 1914 roku. I wojna światowa rozpoczęła się w momencie, kiedy zamordowany został książę Ferdynand, wywodzący się z dynastii Habsburgów, następca tronu Austro-Węgier. Habsburgowie i Austro-Węgry są bardzo istotne dla tematu dzisiejszego odcinka, czyli dla kanapek. To właśnie na terenie Austro-Węgier, czyli na terenie południowej Polski, Czech i Słowacji, tak rozpowszechniane są kanapki. Takie proste, wydawałoby się, jedzenie, które możemy zjeść rano, wieczorem, a które cieszynianie uwielbiają. 6000 kanapek dziennie, w tym ulubiona kanapka ze śledziem. Halo, Cieszyn? Góry? Śledź? O co chodzi? Historia tych kanapek sięga lat 50. XX wieku. Społem zaczęło takie kanapki przygotowywać dla swoich pracowników i spodobały się one na tyle, że już w latach 70. zostały wprowadzone normalnie do sprzedaży.
Dzisiaj, między innymi w takich sklepach jak ten, który znajduje się za mną, tuż obok Cieszyńskiego Rynku, sprzedawanych jest ich kilka tysięcy dziennie. A dlaczego kanapki ze śledziem? Podobno jest to kwestia wafelków Principolo, a tak właściwie tego, że bardzo lubimy Islandczycy. W momencie, kiedy Polska zaczęła eksportować właśnie tutaj, z tych terenów, wafelki Principolo na Islandię, Islandczycy zaczęli w drugą stronę wysyłać statki ze śledziami. I te śledzie trafiły na kanapki w Cieszynie, gdzie pokryte majonezem stworzyły pewien wyjątkowy smak, który jest utożsamiany rzeczywiście z tym miastem. Majonez. I to może być klucz do odpowiedzi na pytanie, o co tak właściwie chodzi i dlaczego w tym konkretnie momencie te kanapki tak bardzo się rozpowszechniły. Przed II wojną światową majonez był produkowany tylko i wyłącznie w warunkach domowych. To po II wojnie światowej majonez rozpowszechnił się, zaczął być produkowany na masową skalę i bardzo tanio. I w tym momencie te kanapki zaczęły być tanie, pożywne, smaczne i w jaki sposób wpłynęły na to, jak cieszynianie widzą dzisiaj siebie. Codziennie rano z kanapką. A dlaczego zaczęliśmy od morderstwa księcia Ferdynanda? Gawrył Princip, jego zabójca, zanim udał się na zamach, poszedł na śniadanie. Zjadł kanapki.